Cześć. Witam Ciebie. Pytałeś mnie, co fajnego jest w Gruzji. Pamiętasz o tym? Chciałbym o tym opowiedzieć. Żyję tu już przez więcej niż 4 lata. Tak, to jest bardzo dużo. Przyjechałem tutaj na urlop. No tak, myślałem sobie, że przyjadę i tak posiedzę sobie. Miesiąc, 2, 3. Coś takiego. Zrezygnowałem z pracy i przyjechałem. Zobaczcie, jak się bawią się tu kozacy z wybrzeża. I tak po prostu zostałem na 4 lata. Dużo to wszystkiego było, ale Gruzja to jest taka ciekawostka. Nie jest to jakiś taki, jak to mówiąc po angielsku, quest. A tak to w ogóle to migracja zawsze jest czymś takim, jakimś tam wypróbowaniem. No i jak to jest? Ale trudno to powiedzieć, jak to jest. Czasem fajnie, czasem nie. Dużo tu jest wszystkiego do odwiedzenia. Ale czasem to tak sobie myślę, a czemuś ty do mnie nie przyjedziesz? Tak, wiem. Wiem, że masz dużo pracy, tak. No i kosztuje, tak. Pieniążków trzeba. Ale tak sobie z Warszawy, czy z Poznania. Coś tam chyba lata, no. Do Kutaisi. No, macie tam taki hub z Podmodlina i do Kutaisi. No i nie jest to takie expensive. Nie ma żadnego problemu. To chciałbyś przyjechać? No to fajnie. Będę na ciebie oczekiwał. A tymczasem coś o tym opowiem. Co by my z tobą mogliśmy zrobić tutaj? No, przede wszystkim chciałbym ci powiedzieć, to jest smutna nowina, że już nie piję. No, prawie przez rok. No, trochę tak z tego zrezygnowałem. No to wypijemy z tobą, ale wiesz czego? Ja to wypiję sobie piwa bezalkoholowego, a ty to wypijesz co chcesz. Czasem tak możemy pójść do restauracji, a w tej restauracji, ja wiem tu taką, to litr wina kosztuje 6 lari. Lari to taka pieniążka gruzyjska. Ile to jest? No czekaj. Ja tak myślę sobie, że 10 zł to 8 lari. Nie jestem pewny, ale tak jak na dolary to 2,7 prawie jest za $1. A w Polsce to chyba 3,7, tak? No to otrzymasz więcej złotówek, a i mniej lari. Jak wymieniasz? Ale to jest tak 30% chyba różnicy. I to za 6 lary to otrzymasz 1 litr wina, jak lubisz wypić. No i tak, i wiesz, co tu jest? No, bo jesteśmy w Adżarii, to pierwsze, co musisz spróbować, to adżarski haczapuri. Haczapuri adżaruli. No, to jest coś niesamowitego, ale musisz tak to spróbować w pewnej restauracji. Jest parę takich fajnych, które wiem, i musi to być to haczapuri bez czego? No, nie pamiętam tego słowa. Pamiętam tylko w języku angielskim. Nazywa się to dach. Ciasteczko. Nie ciasteczko, ciasto. Może to jest ciasto po polsku, chyba że tak. I tego ciasta tam jest mniej w tej prawidłowej haczapuri adżarskiej. No tak jak ktoś tam wziął i to ciasto
wyjął stąd z tego pieczywa, tak? I więcej jest czego? No, haczo. To się nazywa się haczo. Nie robi się to z seru imeruli, czy z seru suruguni, ale ja tak myślę, że emiruli częściej, no tak nazywa się syr emerytyński. I to jest taka łódeczka, no coś, co pływa. Boat po angielsku, coś, co pływa. No i wiesz, tak w tej łódeczce jest dużo tego seru i taki szmat masła. Tak, z krowy takiego, wiesz, masła. I z tego powodu to jest pierwsze, co musisz spróbować tu w Gruzji, bo to jest pyszne, niesamowite, fajne. Jak nie jest słone, bo to jest taki problem czasem w Gruzji ze słonym. Dużo jest tej sól, to bardzo jest dużo czasem. Ale w dobrych restauracjach to po prostu musisz mieć taki pech. No i drugie, co musisz spróbować, no oczywiście, to już chyba próbowałeś jak byłeś w gruzyjskiej restauracji, byłeś, czy nie? No to okej, musisz spróbować, tak. Nazywa się to chinkali. Chinkali to coś takiego jak pierogi, tak? Nadziewane. Pierogi z mięsem i z takim z bulionem. No to po prostu jakby w dużym pierogu było dużo zupy, trochę zupy i trochę mięsa. No, dobra zupy i dobra mięso, bo dużo jest. I musisz to zjeść tak, aby nie wyciekało to. Ostrożnie tak nadkąsić i tak sobie zrobić. I nawet jak jest gorące. Tak. No, to jest takie coś fajnego bardzo. Chinkali. No, dużo do tego nie zjesz. Ja to nie wiem. Niektórzy biorą sobie 10 sztuk, a to na trójkę ludzi chyba, że tak. No, na dwójkę. Ale ja jestem taki, wiesz, no nie dużo jem, a dla niektórych to może 10 to w porządeczku. No, na przykład to, ja tak myślę sobie, że dla niektórych Gruzynów to w ogóle tylko początek obiadku. No, może taki kpię sobie, ale nie wiem, czasem to tak odczuwam. Tak, no to chinkali i haczapuri to jest to, z czego się to wszystko zaczyna. No, jak używasz alkohol, to wino, tak. Jak już mówiłem, w niektórych miejscach to nawet litr za 6 lary można kupić, no to prawie nic. Tak? Nawet czasem piwa sobie nie kupisz i pół litra za te pieniążki, no. A to tak kosztuje, no to fajnie. Ale tak trzeba być z tym ostrożnym, bo 1 litr wina to bardzo dużo, nawet na dwójkę i będziesz taki, wiesz, pijany bardzo. No i co jeszcze? Co jest takiego poza tym, bo tych, po pierwsze to dużo chemikali, to ich są różne, tak? Tam z mięsem świni, z mięsem krowy, tak? I skombinowanym, i z ziółkami, i na przykład, i bez tych ziółek, i na przykład z serem, i z kartopelką. No dużo jest tego, co jest w tym chinkale. I tak samo haczapuri to nie jest tylko ta łódeczka taka fajna, co pływa, boat, ale tak samo są takie podobne na pizzę. I jedna taka haczapuri nazywa się megrelska, no bo jest taki region to Megrelia. I jeszcze jedna to emerytyńska, jak ten emeretia, jak ten ser, co już mówiłem, co idzie do haczapuri takiej adżarskiej. I jest różnica, bo w jednej to ser ten jest z zewnątrz, a w drugiej to
to jest taka zakryta. No, jakby tak powiedzieć, takie layers, taka dough, ser, ciasto i ser i znów ciasto, a chyba, że węgierskiej, jak nic sobie nie mylę, to z góry jeszcze jest ser, ale już suluguń. To 2 sery. No to nie musisz tu próbować pizzy, bo po co jest pizza, jak jest haczapuri? No ja tak sobie myślę. Ale tak to ciężko może być, jak zjeść dużo ciasta, bo dużo wszystkiego takiego jest z ciastem. A jakby chciałbyś coś spróbować takiego z mięsa, to oczywiście to musi być, jak to nazywa się tutaj, mcwadi. I tak po polsku to nawet nie wiem jak to, no jakiś barbecue. Po naszemu to szaszłyk. No, szaszłyk. Może i to i po polsku szaszłyk, nie wiem. Muszę prowadzić jakiś taki notatnik i zapisywać te słowa, które nie pamiętam, ale na zaborze siedzi leń, nic nie robi cały dzień, tak? Bo tak mówię. No i ja taki sam jestem. Leniwy, tak. No i co z tym, z mięsem? Tak, ja to nie lubię mięso świni. No, nie podoba się mi, bo biorę sobie ten mcwadi z kury, tak. Nazywa się to katmis mcwadi, czyli szaszłyk z kury, tak. I prawie zawsze jest bardzo fajny, bo niewiele mam świni, takiego mięsa do świni. No i jest jeszcze oczywiście krowa, ale nie pamiętam, czy nawet takie próbowałem coś takiego. Tak. No i sałatka. Jest taka miejscowa sałatka. Jest tam taki orzech. A który to jest orzech? No u nas to nazywa się grecki, a po angielsku to walnut. A jak to po polsku, to nawet i nie pamiętam. No, to z takim... Są tam pomidorki, ogórki, tak? I jeszcze trochę tego dosypuje się z góry tego orzechu i bardzo fajnie jest. A jak nie lubisz taką sałatkę, to możesz spróbować na przykład sałatkę z ziółek różnych, tak, taką zieloną. Tak, zieloną, mcwany, tak. Mcwany bosny ulis salata. Bosny ulis to chyba, że nie, to zawsze mylę sobie owoce, bo po rosyjsku to jest bardzo podobne słowo. Owoce to owoce, bo nie są to owoce. Owady? Nie owady. No na przykład co? Na przykład kapusta jaka to jest? Jaki to jest? No nie jest przecież to owoc. A powiedz mi, to ja już nie pamiętam. A, no tak. Muszę znowu zapisywać to wszystko. No i dużo jest takich dziwnych straw. No jak to dziwnych? No niepodobnych na coś, co jem na co dzień. Na przykład tam cichirtma. No jak to się będzie ta cichirtma? No coś takiego skóry z kremem, takim sous taki kremowy. No bardzo fajna rzecz, tak. Jest coś takiego jak ostry. No to jest też taka młoda krowa gotowana, taka zaparowana i dużo ziółek, tu jest bardzo dużo ziółek. Nie mówię, że ostre jest to, choć nazywa się ostry, czasem to bardzo ostre, tak. Jak i zupa na przykład harcio, to w tej zupie zawsze jest taki duży kawałek mięsa z krowy, tak, i jeszcze tam bardzo dużo wszelkich ziółek i czasem to jest taka ostra, że bardzo ostra. Ale tak nie za dużo tu jest tego ostrego. Tak mniej więcej jak ma to być. No. I dużo jeszcze jest wszelkich straw. Są jeszcze tam na przykład seniori. Jest to coś takiego zrobionego z ciasta. Jest
Do ciasta to dużo wszystkiego jest. Jak dotyczy to do ciasta, to spróbujesz tego wszystkiego. Tak. I co na przykład jeszcze takiego fajnego pamiętam? Pierogi nadziewane. No co jeszcze takiego było bardzo fajne. A z tego to fajnego czasem to rezygnuję, bo dużo ciasta jest i dla mnie to za dużo. Ja nie lubię tak dużo ciasta. W ogóle to lubię, ale nie za dużo. To czasami do kuchni takiej tureckiej, no takiej restauracji tureckiej możemy z tobą zejść no i spróbować, bo też fajnie gotują sobie, tak. Czasem to jest bardzo słodkie, jak dotyczy słodyczy, to bardzo słodkie. No i tak do picia oprócz wina to piwa jest dużo i tu jest taki fabryka taka, zawód, nie jest to zawód. Przedsiębiorstwo takie, które produkuje piwo batumskie i piwo batumskie jest też fajnie dla tych, kto pije. No tak, musisz też to spróbować, jak pijesz piwo. I tak, dużo wszelkich, wiecie, takich ciasteczek, bułeczek, kuliczy i coś takiego. I tego jest tak bardzo dużo, że przepraszam, tego jest bardzo, bardzo dużo. Tak. I tak, możesz jeszcze spróbować kawę po gruzińsku, bo jest bardzo podobna na kawę po turecku. No, ale czasem ktoś to lubi, ale jak lubisz taką robustę, jak lubisz coś takiego jak kawa specialty, to pokażę tu kawiarnię taką bardzo fajną, która robi to wszystko na ziarnie, taką ziarnie, no taką fajną. No taka fajna tam jest kawa, to spróbujesz. No, to musimy to wszystko spróbować z tobą, tak. No to czekam. Czekam, jak kupujesz bilet i będziemy to wszystko próbować. Dużo jest tego, co jeszcze ci nie powiedziałem, ale chcę jakąś zostawić z tego ciekawostkę, bo ty spróbowałeś to, jak przyjedziesz. Tak. No dzięki, to czekam bardzo, czekam. No to pa. Było mi bardzo przyjemnie cię widzieć. Pa.